No i właśnie dyskusja. Dyskusja niesłychanie ważna. Dlatego, bo myśmy, ta cała formacja postlewicowa, dokonywali swojego rozrachunku z tradycją lewicy. Ja w więzieniu w tym okresie odszedłem od marksizmu. To bardzo zabawne, bo ja odszedłem od marksizmu na zasadzie czysto intelektualnej, w to jest zupełnie trudno uwierzyć. A to jest taka historia. Ja tu mówiłem o tym, że czas w więzieniu ma taki dziwny bieg. Wstecz biegnie szybko, a w przód to, co masz przed sobą, to są wieki. On się właściwie zatrzymuje. I mając to poczucie, że będę tu siedział 15 lat, rozumiałem, że zwariuję, jeżeli nie wymyślę jakiejś maszyny czasu. Czegoś takiego, co pozwoli mi, żeby ten czas szybko biegł. A w więzieniu myśli się o czasie, bo czas jest problemem w więzieniu. Nigdy tak w ogóle nie myśli się jak o czasie, jak w więzieniu i tylko w więzieniu myśli się o czasie. To znaczy nie tylko, bo jak wiadomo w sanatorium jeszcze, co opisał Mann. Ja myślę, że o wiele bardziej tak dramatyczne jest to myślenie o czasie w więzieniu. I właśnie ten fakt, że te czasy są różne, tak. Człowiek nagle odkrywa, że są różne czasy. Czas zegarka, czas z przeszłości, czas z przyszłości. To znaczy, że z tym czasem można coś robić, że on jest funkcją czegoś, czego przeżyć. Im bardziej się angażuje, a więc działania, zadania. Im bardziej się angażuje w jakieś działanie, tym ten czas szybciej leci. Im mniej się angażuje, im bardziej czekam, bo piekło więzienia to jest czekanie. Jeżeli siedzę i czekam na wyjście, to śmierć. Więc nie można myśleć o końcu, a trzeba coś sensownego robić. I co sensownego robić? Ja już wiedziałem. Zaczyna się ciężkie śledztwo, tylko przyszedłem. 9 marca, 10 marca już zacząłem myśleć, co ja tu będę robił. Bo poprzednio nauczyłem się czytać po angielsku i przeczytałem dużą literaturę socjologiczną do mojej małej grupy, bo ja wtedy pisałem pracę doktorską z mojej grupy. A potem doszedłem do wniosku, że teraz trzeba co innego wymyślić. Drugi pobyt to taki długi. I wymyśliłem sobie, zawsze miałem taką pokusę, właśnie Gajka miała taki pomysł, która była psychologiem i pracowała z dziećmi trudnymi. I jakoś żeśmy tak wspólnie działali, dyskutowali. Ona miała taki, kiedyś jest taka 7. teza chyba o Feuerbachu Marksa, w której on mówi, że istotą człowieka jest całokształt stosunków społecznych. I ona kiedyś powiedziała, popatrz, ale tą tezę wszyscy zawsze czytają w ten sposób, że ze stosunków społecznych dochodzą do człowieka. I próbują interpretować jego działania z punktu widzenia stosunków społecznych. Jak gdyby tak na odwrót, gdyby odbyć tę drogę w przeciwną stronę. I ja pomyślałem sobie, że odbędę tę drogę w przeciwną stronę. Że zacznę właśnie od tego, co wiadomo o psychologii człowieka. A wiadomo już bardzo dużo w stosunku do tych czasów, przez ten XX wiek tu dał olbrzymie przyspieszenie. I z tego punktu widzenia dojść do całokształtu stosunków społecznych. Wymyśliłem sobie taką zabawę, teorię, no i pracowałem nad nią i kiedy gdzieś właśnie koło listopada 70 roku doszedłem już tak różnych na razie wyprzedza, bo to na parę lat praca, takich wyprzedzających różnych konstrukcjach doszedłem już do stosunków społecznych, to nie w to miejsce, z którego bym wychodził jako marksista, to znaczy przeciw Marksowi. Powiedziałem sobie, no tak znaczy po prostu marksizm jest błędem. Nie jest bowiem prawdą, że to byt kształtuje świadomość. Bez względu na to, jakby to interpretować. Że to tylko byt, czy przede wszystkim byt kształtuje świadomość. Nie jest także prawdą, że to, co marksiści nazywają bazą, wyznacza to, co marksiści nazywają nadbudową. No więc odrzucamy marksizm. To było w listopadzie, a w grudniu były wielki ruch, bunt robotniczy, jakby z książek Marksa się odezwał i z naszego marksistowskiego listu otwartego. Myśmy go zresztą na ten termin mniej więcej wyznaczali. Ten bunt. Powiedziałem do Gajki, ja to zawsze mam takiego pecha. Jak jestem marksistą, to marksizm się nie sprawdza. Jak przestaję być marksistą, zaraz się zaczyna sprawdzać. Odwołuję się do tego w tym miejscu, bo właśnie w tym miejscu, kiedy mówię o tym wielkim rozrachunku, o tej wielkiej dyskusji, która zaczęła się po 1971 roku w środowiskach lewicy i nie tylko. Lewicy, ale wszystkim lewicy. Myśmy rewidowali naszą tradycję myślową. Bo marzec był takim momentem, w którym jakby ta
tradycja, ta myśl została całkowicie przekreślona już. Bo przecież trzeba mieć taką świadomość, że gdyby w 56 roku nie można nas pozbawić lewice racji, gdybyśmy ten rozrachunek doprowadzili do końca i potrafili wyciągnąć z niego wszystkie wnioski, tak jak nam byśmy wierzyli, że my to zrobimy, no to oczywiście wtedy siła marksizmu by się została potwierdzona, zweryfikowana. A okazało się, że tego zrobić nie można. Przeciwnie, że ta droga partię prowadzi w przeciwną stronę. Faszyzm, jak nam się to jawiło. A więc nie ma takiej drogi. Oczywiście nigdy tak nie można powiedzieć. Praktycznie zawsze jeszcze może się okazać, że taka droga jest. Ale no, pewien zasób doświadczeń wystarcza, aby człowiek wyciągnął z nich wnioski. Teoretycznie rzecz biorąc pochopne, ale wyciągnął. Myśmy takie właśnie wnioski wyciągnęli.